Cześć! Dzisiaj zabieram Was w miejsce wyjątkowe, w miejsce straszne, w miejsce ciekawe i jednocześnie w miejsce, które daje bardzo dużo możliwości, ale może stać się również swego rodzaju utrapieniem. Natomiast w drugiej części odcinka pokażę Wam, dlaczego import tych samochodów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich stanowi naprawdę masę, ale to masę różnego rodzaju wyzwań i dużej znajomości rynku. Znajdujemy się obecnie w miejscowości Sharjah, która jest położona nieopodal Dubaju, między Dubajem a Szarżą, i znajduje się tutaj jedno z kilku, bo tych zagłębi jest kilka, z częściami samochodowymi. Można tu kupić najbardziej rozmaite części samochodowe, od drzwi, przez przody i przez tyły, natomiast to, co jest najciekawsze, to części do samochodów premium i luksusowych. Startujemy, moi drodzy, od zagłębia Tesli. Jak zobaczycie, po sam koniec tej alejki, aż po jej początek, wszędzie stoją Tesle. I te Tesle są w stanie różnym. Ciężko powiedzieć nawet, co to są za specyfikacje. Jak widzicie, to jest jedno wielkie szrotowisko. I to, co jest w zasadzie zdumiewające dla mnie, już po tylu latach bycia tutaj na miejscu, to jest fakt, jak części samochodowe działają w Emiratach. Dlatego, że w Polsce w standardowym układzie wchodzicie sobie na Allegro, wklepujecie nazwę części i po prostu ją kupujecie. Tutaj natomiast nierealnym jest, żeby kupować części do używek w internecie. To są możliwości, ale to też są problemy, dlatego że po każdą jedną pierdołę, jeżeli potrzebujecie, musicie jechać w takie miejsce jak tutaj. Dogadywać się, szukać kogoś, kto w ogóle będzie składał zdania po angielsku. A uwierzcie mi, to jest czasami tutaj ciężkie. I jeszcze wymagana jest umiejętność odpowiedniej negocjacji, dlatego że niestety biała twarz dostaje tutaj zupełnie inną cenę niż ktoś, kto jest lokalny, bardziej z ich kultury. To nie jest moja ulubiona rzecz, chodzenie po takich środowiskach, ale na pewno jest tutaj sporo rzeczy, które warto zobaczyć. Na przykład na końcu tego yardu, proszę bardzo, leżą sobie już części. Tutaj mamy jakiś silnik do chyba A7 z tego co widzę. Tutaj chyba jakaś skrzynia biegów. Tutaj też leży motor. Hi bro, how are you? The one Audi A7, right? Which capacity? Which capacity? 3.0 petrol? 3.0 petrol, right? Supercharge. How much for all together? 3,000 complete. 1,300. No. 13,000. 1300. Huh? 000. A7 3.0 Supercharge. Powiedział nam ile? 13 kafli za kompletny. Sam słupek 8 koła. Przypuszczam, że jest to do wyjęcia za 6. Jeżeli chodzi o sam słupek, dużo mało nie wiem, nawet nie wiem jakie są ceny w Polsce. No ale to takie macie szybkie zobrazowanie. Czy to trzeba stąd wyjąć, przewieźć, zapakować, wysłać. Jakiś podatek chyba importowy pasował zapłacić do Europy. Także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy, proszę bardzo, przodzik do Maserati Trofeo. Tutaj stoi jakaś Bentayga, także tutaj jest przód do Bentaygi. Tam u góry, jakbyście chcieli, to jest tył ewentualnie. Także jak to Mirek handlarz mówi, z dwóch złożymy jedno. Tutaj jest kolejny benek, który stoi, to jest chyba odkupione gdzieś z Kopartu, z tego co widzę. Nie wiem, czy na części, czy to się da kupić w całości, trzeba by było porozmawiać. Takie zaryzykowałbym stwierdzenie, że jeszcze wygląda na żywotne. Ale jaki jest naprawdę? No środek jest pusia. Czerwony, tam trochę się szybka mu zbiła. Dobra, jedziemy dalej, bo to nie wszystko. Tutaj kolejny Bentley po lewej, proszę bardzo. Tutaj wchodzimy już w zakres Maserati, Gran Turismo. Tutaj mamy Levante. Dalej stoją porozbierane Ghibli, kolejne Maserati. Także, że tak ujmę, trochę pieniądza tutaj w tym szrocie leży. Flying Spur stary. Lampy. How much for headlights? This is GCC? GCC. How much for headlights complete? Left, right. Talk to my boss office. Okay, I will go to him. Okay. Środka to już by tutaj chyba nic nie było. Jakieś Camaro.
To jest w ogóle ciekawy temat. Quattroporte stąd można strasznie tanio kupić. I widzicie, to jest właśnie problem, że jeżeli ktoś szuka części, albo by ktoś chciał na przykład z Was importować takie części z naszą pomocą do Polski, to da się to zrobić. Tylko my dopiero jesteśmy na pierwszym yardzie, a tych yardów tutaj jest, myślę, chodzenia na 2 dni, może na 1,5. Zaraz zresztą przejedziemy, to zobaczycie. I żeby gdzieś dotrzeć po jedną część, czasami trzeba spędzić za tym dzień lub 2, a oni w tym, mówiąc brzydko, całym pierdolniku, bo tego się inaczej nazwać nie da, sami czasem nawet nie wiedzą, co mają. I powiem szczerze, niekoniecznie zawsze są zainteresowani tym, żeby pomóc Wam coś szukać. O, proszę bardzo, tutaj na przykład SRT. O, z takich ciekawych rzeczy to jeszcze tam widzę zderzaczek od GTR-a. Tutaj ktoś jakieś śniadanko jadł. Jest okej, jest okej. Ha, no i jeszcze jedna ciekawostka. Mamy obecnie luty. Jest totalny luz. Mamy teraz jakieś 28 stopni, zaczyna się robić coraz cieplej. W porywach do 30-31 w ciągu dnia. Przyjedź tutaj w lecie i lataj po placach i szukaj części. To można udaru dostać na miękko. O, tu jest stoi temat. Proszę bardzo, Lotus Emira. Cały, no nie cały to on kiedyś tam był kupiony. Tutaj silniki. Leży jeden, drugi, trzeci. No, jest to swego rodzaju plac możliwości, co by nie mówić. Zawsze mnie serce boli, jak widzę, jak te auta niektóre kończą. I was. How much for headlights for the old Flying Spur? Left and right. Red one? Yes, the red one. Front. This is GCC, right? So similar as European. How much altogether? Both. Two piece? Two piece, yeah. 6,000. 6,000 altogether, right? Wsiadamy teraz w auto i jedziemy dalej, bo to jest naprawdę duży teren. Chodzenie tutaj na nogach jest nonsensem. A jeszcze dużo fajnych i ciekawych miejsc przed nami, bo to dopiero sam początek. A uwierzcie mi, że nie takie rzeczy tutaj ludzie sprzedają. Krążąc, można tutaj też na tej dzielnicy natrafić na takie aukcje. Na przykład jak tutaj. Tutaj znowu jest Fadak, dość popularny. To jest taka ciekawa historia. Oni w większości te samochody kupują ze Stanów z aukcji, przywożą tutaj, pewnie trochę podratowywują, a następnie sprzedają w formie licytacji. Także no to też jest potężny biznes tu na miejscu, który bardzo dobrze się kręci. Czasami można tam coś kupić faktycznie po cenie dla lokalnego rynku. Plus jest taki, że no, ludzie mogą sobie to dotknąć i obejrzeć. Z Copartu nie zawsze jest taka możliwość w Stanach. Natomiast co do zasady, my tych samochodów stamtąd nie kupujemy. Znaczy w ogóle nigdy nie kupiliśmy żadnego auta dla żadnego klienta tam na miejscu. No ale jest takie coś informacyjnie. A my tymczasem jesteśmy w kolejnej miejscówce i tu już jest naprawdę grubo. Bo są w zasadzie pocięte same superkary. Od Kalifornii, którą macie tutaj, przez kolejne Ferrari, przez Bentaygi, Astony, Rolls Royce'y na ćwiartki i na części. No, tu jest akurat gruby kosmos, muszę powiedzieć. O, proszę bardzo, Kalifornia. Coś na nią spadło. No tutaj to jest co wybrać. Z ciekawości zapytam za chwilę właściciela, jak wygląda kwestia pochodzenia tych aut. Na przykład ten Bentley jest GCC, bo widzę tutaj po lusterku, przynajmniej według lusterka, co jest na tabliczce znamionowej. Też GCC. No to fajnie, bo tak Europejczyk. Patrzcie, ile tego tutaj jest. A już tutaj nie jeden raz byłem, ale muszę przyznać, że za każdym razem robi to wrażenie, bo w Polsce ciężko o takie tematy, żeby tak sobie na przykład taki rolsik stał z podsufitką na dachu, tudzież inny benek. Proszę bardzo, zawieszenie jakbyście potrzebowali, tarcze. No, dostępność do części jest niesamowicie dobra. Ceny też są dobre, ale nie na wszystko i nie wszędzie. I na pewno nie w małych ilościach. Boss, headlights for all Continental Flying Spur.
Old one? Old one, yeah. Left and right, GCCI. What model you got? 2006. 2007. You have? How much for complete, left and right? Left, right, I give you 4,000. 4000. Okay, great. No to macie naocznie szybką odpowiedź. 2 ulice dalej, w jednym miejscu 6 patyków, w drugim 4. No to 2 koła marży. Ci z kolei widzę, że handlują autami, jest auto trading. Zobaczmy, co ciekawego można kupić. Co ciekawego mają. Ładny Esel tutaj stoi z softtopem. Znaczy ładny, nie wiem czy ładny. Na pierwszy rzut oka wygląda ładnie. No ale auto mają niezłe. Trochę pieniądza tutaj stoi. A tam na końcu stoi Jimniś ubrany w Brabusa. I dam sobie rękę uciąć, że większość z tych samochodów jest nigdzie nie wystawiona. No, tego malucha to już widzieliście pewnie niejednokrotnie u nas na filmach. Niejednokrotnie już takie auta tworzyliśmy, przerabialiśmy, kupowaliśmy w całości. Różne wersje wydarzeń już były. Ale zawsze warto i miło popatrzeć na takiego słodziaka. O, proszę bardzo, znalazłem złotego grala. 7, ja taką 7 bardzo, ale to bardzo chcę kupić. Tylko nie mogę ciągle fajnej znaleźć. Najlepiej, żeby to było 7.4i w longu. Tak jest. Właśnie tak. No. Ciekawe, co? Co to jest? Stany. Szkoda, że Stany. Przynajmniej po liczniku wygląda, że Stany. Ale taka nie jest jakaś zajechana. Ciekawe, ile chcą za nią. Jaki ma przebieg? Nie mamy kluczy. Jest jedna, a tam jest druga. Kurde. Tutaj brakuje listwy. Ale jest petarda. Wspaniałe są te auta. No mówcie, co chcecie. Zawsze to była klasa i pozostała dalej. Także zapytamy się o to, zobaczymy, co to jest. No to już coś mniej więcej wiemy. 2001 rok. Jedna i druga. Przebiegi są na tą chwilę nieznane, ale do potwierdzenia myślę, że nie są duże, bo patrząc po wnętrzach tych samochodów, to one nie są jakoś zajechane. Czekajcie, zobaczymy jeszcze na to. No nie, no ta już jest troszkę zmęczona życiem. Ta srebrna jest ładniejsza dużo. To trochę miłości by wymagała. Tutaj już fotel, jak w BMW już fotel jest przetargany, to już trochę ma przelatane. Sufit wisi, no zdecydowanie ta jest w gorszym stanie do raczej odbudowy. Natomiast za tą chcę 30, za tamtą chcę 45, ale myślę, że wszystko jest do negocjacji. Aczkolwiek powiem szczerze, jak na USA to nie są jakieś powalające ceny w sumie. Ja bym ich za tyle nie kupił, no ale taka ciekawostka się nam trafiła. Serce mocniej bije zawsze, gdy widzę starą 7.